Witam serdecznie po raz kolejny w studio festiwalowym EBF Warszawa Procurement Festival. Tym razem mam przyjemność rozmowy z Joanną Prysz-Król z Kancelarii Prawnej Pieruk i Partnerzy, partnerem zarządzającym tej kancelarii. Bardzo Cię poproszę, Joanno, żebyś mogła podsumować panel Kierunki rozwoju PZP w Polsce. Myślę, że kilka ciekawych wniosków udało się uzyskać, kilka ciekawych przemyśleń. Gdzie jesteśmy, w jakim kierunku się rozwija ten sektor. Na początek poproszę Cię o kilka słów o sobie, o swojej roli, o swojej firmie, tak? Bardzo chętnie. Dzień dobry Państwu. Tak jak już przedstawiłeś, reprezentuję Kancelarię Pieruk i Partnerzy. Mamy tą ogromną przyjemność, że jesteśmy partnerami pierwszego EBF Warszawa, więc tutaj można znaleźć nawet na tej pięknej tablicy nasze logo. I z dumą, bo jesteśmy już w połowie wydarzenia. Wydarzenie przebiega fantastycznie. Mamy mnóstwo gości, prelegentów, ciekawych ludzi, mnóstwo inspirujących rozmów. Nie tylko mój panel, ale wszystkie panele są naprawdę na wysokim poziomie i dużo się uczymy. Ja też się dużo dowiedziałam, słuchając wypowiedzi przedmówców i za chwilkę wracam też na kolejne wystąpienia. My dziękujemy za zaufanie. Ale to wiadomo, że zawsze pierwszy raz jest najtrudniejszy, To prawda. bo w ciemno musieliśmy się umawiać i tutaj wszyscy wiemy, że pokładaliśmy dużo nadziei, ale nadzieje zostały spełnione. My też mieliśmy okazję razem z Wami świętować nasze 25-lecie kancelarii, to już ćwierć wieku i jesteśmy na rynku, co też napawa nas dumą, bo tak na co dzień w tej pogoni nie ma czasu zastanowić się jednak nad tradycją, historią, a znaczy kancelaria, bo ja w samej kancelarii jestem dopiero 14 lat, więc sama kancelaria jest praktycznie od początku systemu zamówień publicznych w Polsce, a ja też zanim przejdziemy do tego rozwoju, to sobie pozwolę tak historycznie, bo nawet dzisiaj z uśmiechem o tym myślałam, że ja pamiętam czasy, kiedy kiedy jeszcze nie było specyfikacji na stronie, kiedy trzeba było pojechać do zamawiającego i odebrać ją papierową, czasami płacąc za te egzemplarze. I pracowałam w Urzędzie Zamówień Publicznych, jak wprowadzano przepisy, żeby publikować specyfikacje na stronie i jakie to było wtedy wyzwanie. Jaka to była nowość. A jaka nowość, ale jakie też niezadowolenie, bo to zamawiający wcale nie byli szczęśliwi z tego powodu. W urzędzie dostawaliśmy mnóstwo takich komentarzy, że tego się nie da, że to są dokumenty, projekty budowlane. Kto to w ogóle widział? Wielu zamawiających wówczas nie miało stron internetowych. To nam się wydaje takie oczywiste, ale to było, no aż się wstyd przyznać, jak dawno temu. Ale z mojej perspektywy to było niedawno, a ile się zmieniło. Także dla tych osób, które wchodzą teraz w zamówienia, to są pewne rzeczy oczywiste. Możemy zaryzykować tezę, że jest łatwiej? Na pewno jest łatwiej ubiegać się o zamówienie, na pewno jest łatwiej wykonawcom. Oczywiście możemy sobie ponarzekać na temat podpisu, działania platform i tak dalej, bo to są rzeczy, z którymi się mierzymy, tylko nikt nie pamięta, że przed tym, to owszem, mogliśmy sobie podpisać to długopisem na biurku, tylko później to trzeba było zapakować i wieźć kilkaset kilometrów i też zdążyć na to otwarcie. Więc teraz wszyscy klikają za 5:12 i są oburzeni, że im nie doszło, tak? Ale jak ta platforma działa, to tyle się Pamiętam kurierów biegnących do sekretariatu, żeby uzyskać Ja pamiętam odwołania, które były, że staliśmy przed drzwiami i otwarcie było, albo że winda się zablokowała, albo że w korku stałem, albo że coś innego, no bo właśnie tak jak dzisiaj, pogoda taka średnia w Warszawie, więc taksówka mnie nie przyjechała i problem. A tutaj mamy szereg narzędzi, które naprawdę usprawniają, naprawdę jest łatwiej i wykonawcom mogą sobie czytać tą specyfikację. Setki osób, dziesiątki osób jednocześnie czytają, zakreślają, podzielić się. Nie ma egzemplarzy, nie ma kopiowania, dostępna jest z telefonu w każdym miejscu i zamawiający też ma elektronicznie dokumenty, łatwiej nimi zarządzać, więc jakby z mojej perspektywy to jest no taki
przeskok, jeżeli chodzi o prowadzenie postępowań, a też ubieganie się o zamówienia i to jest bardzo duża zmiana. Bardzo duża zmiana dla tych wszystkich, którzy zaczynają, mówią, że jest trudno, to ja mówię, że teraz naprawdę jest Trudno to już sympatycznie. było. Trudno to już było. Oczywiście, tylko ja też rozumiem te osoby, bo te zmiany przyspieszają. Ja też mam takie wrażenie, że to było tak bardziej, znaczy powoli wprowadzano te zmiany. Najpierw specyfikacja, później JEC i tak jednak te 2 lata było odstępu między jedną zmianą a drugą. Ta elektronizacja tak raczkowała, a teraz nagle jest takie przyspieszenie. My już mówimy o automatyzacji, mówimy o sztucznej inteligencji. Już czuję się taką potrzebę ciągłej bycia na bieżąco, że ten świat przyspiesza, więc trzeba troszeczkę się uczyć, trzeba się bardziej zaangażować, żeby nie wypaść z tego rynku, dlatego jesteśmy na przykład na takich konferencjach, że trzeba wiedzieć, trzeba umieć, trzeba się kształcić, żeby móc pracować efektywnie. Mówiliśmy dużo nawet na tym moim panelu o No profesjonalizacji, właśnie. więc to przejdźmy teraz do Jakbyś panelu. mogła podsumować te wnioski główne wynikające z dyskusji na panelu w bardzo zacnym gronie, Tak, różne perspektywy. miałam fantastycznych panelistów, bardzo im dziękuję. Mieliśmy reprezentację i ministerstwa, i mieliśmy reprezentację zamawiających i wykonawców, także mogliśmy sobie podyskutować, jak każdy uczestnik rynku patrzy na te problemy, ale też wyzwania, bo mówiliśmy o tych wyzwaniach, o tym, co przed nami i tutaj kierunek został wyznaczony, bo mamy politykę zakupową państwa, więc najpierw zastanawialiśmy się, co zostało zrealizowane z tej polityki, a co jest przed nami. I tutaj pan dyrektor bardzo ciekawie opowiadał o planach ministerstwa. I warto oczywiście się z nimi zapoznawać, bo bardzo dużo szkoleń ma ruszyć platforma, która pomoże też wykonawcom. Ambitne są założenia, ambitne są plany i może tak uspokoję wszystkich państwa, bo nie ma co ukrywać, jesteśmy po wyborach i wszyscy oczekują pewnych zmian. Natomiast polityka zakupowa państwa to jest taki dokument, który nie budzi sporów politycznych. Jakby wszyscy zgadzamy się co do kierunku. Jeżeli państwo wczytają się w ten dokument, no to mamy tutaj dużo o profesjonalizacji, ale też o zielonych zamówieniach, o tych społecznych aspektach. To przecież nowa jakby opcja, która za chwilę być może obejmie władzę, to te hasła niosła na swoich sztandarach również, więc... Czyli nie bójmy się. Nie, tutaj kierunki, które zostały wyznaczone, mimo że one były wyznaczane jakby przy innym układzie sił, to są kierunki, które wynikają i z dyrektyw, i ze zdrowego rozsądku, bo do tego zmierza świat. My musimy też się do tego przygotować. Elektronizacja, profesjonalizacja, ale też zadbanie o szersze aspekty zamówieniowe niż tylko zakup czegoś dla siebie, tylko wykorzystanie tych zamówień do celów właśnie ekologicznych, społecznych. To jest ten kierunek, który już od kilku lat nam przyświeca, a teraz miejmy nadzieję, że poza teorią zaczniemy to wdrażać. O tym też rozmawialiśmy. Pytałam zamawiających panią dyrektor Olszewską, jak oni w swojej jednostce wdrażają, czy to kwestie właśnie tych założeń profesjonalizacji kadr, czy elektronizacji, bo też o tym rozmawialiśmy. I też w praktyce opowiadała, jak to u nich wygląda, co już zrobione, co za chwilkę będzie zrobione, podobnie pan dyrektor. Natomiast też sporą, jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo takim ciekawym elementem dyskusji była certyfikacja wykonawców. To jest temat, który myślę jest znaczący. Zwłaszcza, że i wykonawcy na to czekają, i zamawiający, bo każdy uczestnik rynku skorzysta na pewnym ułatwieniu, czyli że nie trzeba będzie składać tych wszystkich dokumentów, że ale też na wykonawcy... pewnym schemacie, który będzie coś warunkował, który będzie coś pokazywał, który będzie pewnego rodzaju certyfikatem, takim dowodem na to, że coś jest zgodne z jakimś
sposobem postępowania. Tutaj chodzi głównie o te kwestie braku podstaw do wykluczenia, że nie trzeba będzie składać, bo certyfikacja zakłada dwa elementy, że wykonawca dostanie certyfikat, Mhm. który i zamiast będzie mógł się posłużyć tym certyfikatem, zamiast składać wszystkich KRK, ZUS-ów, Czyli mnie już urzędów. sprawdzono, to jest moja legitymacja do udziału w Tak, postępowaniu. jestem w porządku, już inna instytucja mnie sprawdziła, ty drogi zamawiający za każdym razem tych papierów nie musisz przerzucać. Ale to jest kwestia podstaw wykluczenia. Ale jeszcze mamy drugi aspekt, dzisiaj dużo o tym rozmawialiśmy, to jest kwestia warunków udziału w postępowaniu, bo ministerstwo w projekcie zakłada również, że będzie certyfikacja pod względem tych zdolności technicznych wykonawcy. A ten element już jest dużo bardziej skomplikowany, znaczy to założenie jest świetne, ale żeby to wdrożyć przy tej liczbie zamówień, rodzajów zamówień. Czy branżowości wręcz, Tak, bo a tutaj nawet- mamy przecież bardzo różne podejście, mamy- różne wskaźniki dla każdej branży. I nawet jeżeli mamy robotę budowlaną, to każdemu się wydaje, budynek można certyfikować na przykład zdolności wykonawcy robót budowlanych, ale przecież każdy budynek ma własną specyfikę i być może zamawiającemu będzie zależało, żeby wybrać wykonawcę, który się zna na tej specyfice tego budynku, czy to będzie technologia, czy to będą jakieś instalacje, które są tam wykorzystane i taki ogólny certyfikat, czy jakieś takie wystandaryzowanie tych warunków, to może być za mało. I tu też bardzo dobrze, że mieliśmy przedstawiciela ministerstwa na panelu, bo trochę nam opowiedział o ich podejściu, jak to będzie wdrażane, kiedy będą szczegóły, czyli rozporządzenia, że zapewnił, że nie będzie to takim, że to będzie wprowadzone stopniowo, że najpierw wybiorą takie prostsze, standardowe zamówienia, żeby sobie przećwiczyć, nie od razu z wysokiego C do Bardzo wszystkich dobrze, ja zamówień. uważam, że to jest jedyne podejście, które pozwala dostosować się wszystkim stronom do tego, co się będzie działo, jakie będą wymagania. Ale posłuchaliśmy, pani mecenas Wancel opowiadała o tych bolączkach wykonawców, pani dyrektor Olszewska o obawach zamawiających, więc w mojej ocenie właśnie to pytanie o certyfikację też wzbudzał takich wiele emocji podczas panelu i dla mnie również był ciekawy. Ja bardzo serdecznie Ci dziękuję za podsumowanie panelu Dziękuję. i zapraszam na kolejne edycje EBF Procurement Festival, gdzie będziemy poruszać m.in. te tematy. Dziękuję. Dziękuję.